Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj mam dla Was jedną z najdziwniejszych gier, jaka w tej serii się pojawi, mianowicie Psychic Detective. Gra stworzona przez Electronic Arts w czasach, kiedy elektronicy jeszcze nie bali się inwestować w różne dziwne, eksperymentalne gry i zdecydowanie Psychic Detective jest właśnie taką eksperymentalną grą, z którą, z rodzaju których nigdy się nie spotkałem. To jest jedyna taka gra opowiadająca historię w ten sposób jak Psychic. Nigdzie się drugi raz z taką grą nigdy się nie spotkałem. Ciężko powiedzieć, jaki to jest rodzaj gry. Po części jest to interactive movie. Jednakże jeżeli oglądacie moją serię, wiecie, że na przykład do Interactive Movie zaliczało się chociażby i Wing Commander, i Tex Murphy, i Urban Runner. Mianowicie jednak Psychic Detective jest takim typowym Interactive Movie, ponieważ tak naprawdę możemy nic nie robić w tej grze, a gra się przejdzie sama, bez naszej żadnej ingerencji, poza powiedzmy tam 4 kliknięciami na samym końcu. Także jest to dosyć dziwny produkt, muszę przyznać. I przyznam szczerze, że Electronic Arts, wydaje mi się, że bardzo zaryzykowało, wydając właśnie ten tytuł. Gra jest z 95 roku, czyli to jest rok, kiedy te wszystkie filmy interaktywne, te wszystkie gry, gdzie występują aktorzy, dziesiątki filmów z aktorami, były, można powiedzieć, u samym szczytu. To była taka złota era filmów interaktywnych. I Psychic Detective starał się w tą erę dokładnie wpisać. Dodam jeszcze, że gra wyszła też na PlayStation, więc może niektórzy z Was mogli się zapoznać z wersją na PlayStation 1, jednakże wersja na PlayStation 1 została ocenzurowana ze scen łóżkowych, które są po prostu, chyba w modzie na sukces, są ostrzejsze akcje niż tutaj, ale z jakiegoś powodu zostało to wykastrowane z tych scen. Okej, fabuła. Słuchajcie, fabuła. Może zanim fabułę, to moje pierwsze zetknięcie w Psychic Detective. Grałem w nią gdzieś koło 95 roku faktycznie, pewnie niedługo po premierze. Miałem oczywiście wersję piracką, jednakże warto wspomnieć o tym, że w tamtym czasie jeszcze nie byłem ogar z angielskiego, a w grze nie było napisów, wszystkie dialogi były mówione. I to było coś takiego, przyniosłem tą grę do domu, odpaliłem, poklikałem. Zaraz powiem, o co chodzi z tym klikaniem, bo wcześniej powiedziałem, że gra może się przejść sama. Poklikałem, gra się skończyła po 30 minutach i mówię, what the fuck? Gram jeszcze raz, poklikałem co innego, gra po 30 minutach się skończyła, nie? Jako że nie byłem ogar z angielskiego, nie wiedziałem zupełnie, o co chodzi. W ogóle, chaos. Ta gra to totalny chaos. Znaczy ja nie rozumiałem wtedy za bardzo jej koncepcji, może tak. I to było coś takiego, że skończyłem tą grę dwukrotnie, co zajęło mi godzinkę i zupełnie byłem całkowicie rozbity i w ogóle nie wiedziałem nawet, co o tej grze mam powiedzieć. W ogóle jej nie rozumiałem i nie wiedziałem, o co właściwie w niej chodzi. Ale powód, dla którego tak się stało, jest sposób prowadzenia narracji. W większości gier przygodowych mamy danego bohatera, który wykonuje jakieś czynności po kolei, tak? Zbiera przedmioty, rozmawia z postaciami, ale jest jakaś płynność w prowadzeniu akcji. Psychic Detective to gra, która całkowicie zrywa z tą konwencją. Znaczy, to nie jest w ogóle gra przygodowa, od tego trzeba zacząć. I zmienia całkowicie zupełnie postrzeganie gry jako gra wideo, a bardziej podchodzi już to pod, można powiedzieć, interaktywną telewizję, bo tak myślę, że można było to nazwać. Nawet, albo interactive movie, chociaż bardziej mi to pasuje pod interaktywną telewizję. Słuchajcie, fabuła, o co chodzi? Ponieważ fabuła jest tak wielowątkowa, że nie sposób jej określić. Musiałbym mnóstwo tutaj, wiecie, całą tą fabułę musiałbym to wszystko złożyć do kupy i Wam opowiadać, natomiast taki sam trzon fabuły. Wcielamy się w niejakiego Maxa, który posiada umiejętność czytania ludzkich umysłów i przechodzenia do ludzkich umysłów, przez co może widzieć to, co widzi osoba, do której umysł posiadł. Nie może wpływać na jej reakcję, nie może, w pewien sposób w pewnym momencie grze może, ale ogólnie na samym początku nie może wpływać na reakcję, ale może widzieć oczami danej postaci.
pojawia się pewna kobieta, która prosi go o rozwikłanie śmierci jej ojca. Max się zgadza, no i od tego momentu zaczyna się gra. Teraz, gra jest prowadzona w taki sposób, to będzie mi bardzo ciężko to wyjaśnić, przyznam szczerze, bo tak jak mówię, no to jest bardzo trudno wyjaśnić, na czym, jak ta gra polega. Będę mówił po prostu na przykładzie. Gra się zaczyna w momencie, kiedy wchodzimy do domu, gdzie trwa jakieś przyjęcie, czy jest tam ileś osób w nim się znajduje. I teraz możemy z takiego menu w danej chwili wybrać, w którą osobę chcemy przeskoczyć. I w zależności od tego, w którą osobę przeskoczymy, widzimy całą tą scenę z jej oczu. Ponieważ gra toczy się w czasie rzeczywistym, nie jest tak, że daną scenę możemy cofnąć albo powtórzyć. Jeżeli jesteśmy akurat w głowie jakiejś postaci, to inne wydarzenia nam umykają, bo widzimy tą postacią, a nie innym. Nie można ogarnąć całości jako całego splotu wydarzeń. Trzeba tą grę skończyć wielokrotnie, patrząc z różnych oczu postaci, żeby zrozumieć globalnie całą grę. I tak to wygląda. No i teraz powiem Wam to na przykładzie. Jest to, na początku wchodzimy do tego domu. Max się rozgląda i widzi na przykład rozmawiające dwie kobiety. Możemy wskoczyć w głowę albo jednej, albo drugiej kobiety. W zależności od tego, w którą skoczymy, widzimy tą kobietę przed sobą, która rozmawia i kątem oka widzimy, że Max właśnie wchodzi do domu, tak? I rozmawia tam z kimś. I wydarzenia toczą się dalej. Wtedy możemy przeskoczyć w inny na przykład umysł, na przykład gościa, który schodzi ze schodów, tak? I widzi, że właśnie Max wszedł do drzwi, rozmawiają dwie kobiety, oni mijają się na schodach, tak? I możemy wskoczyć teraz ponownie w umysł Maxa i widzimy, jak się mijamy z tym kolesiem na schodach. Max się jeszcze rozgląda i widzi te dwie rozmawiające kobiety. Bardzo ciężko to wyjaśnić, ale powiedzmy sobie szczerze, że to jest tak, jak byście oglądali jakikolwiek film, wyobraźcie sobie, nie wiem, jaki film ostatnio, taki, żeby coś Wam powiedzieć, i moglibyście oglądać akcję danego filmu z oczu różnych postaci, na przykład Gwiezdne Wojny, tak? Moglibyście oglądać walkę Vadera z oczu Vadera, z oczu Luke'a Skywalkera, powiedzmy z oczu Lei, z oczu Ewoka i tak dalej, ale wszystko to była ta sama scena, która dzieje się dokładnie w tym samym miejscu, bo to jest właśnie cała idea tej gry, że ona się toczy w tak zwanym czasie rzeczywistym. No, dlaczego powiedziałem, że grę można skończyć nie wykonując żadnego ruchu? Ponieważ, tak jak mówię, akcja się toczy w czasie rzeczywistym, ona się nie zatrzymuje, nie daje nam czasu na podjęcie jakiejś decyzji. Musisz się zdecydować tu i teraz. Pewne momenty, kiedy możemy przeskoczyć do głowy danego bohatera, trwają parę sekund. Jeżeli się nie zdecydujesz, to ta chwila już bezpowrotnie mija i akcja toczy się dalej, tak? No i teraz fajne jest to, że widzisz tą akcję z różnych perspektyw. Po skończeniu tej gry 4, 6, 8 razy zaczynasz dostrzegać globalnie całą historię. Gdybyś skończył ją jeden raz, nie będziesz zupełnie wiedział, co się dzieje, tak? Za pierwszy raz jak grasz Psychic Detective, to jest po prostu randomowe klikanie na te przenoszenie się do tej głowy danej postaci, bo nie wiesz zupełnie, o co chodzi. Dopiero z czasem ta fabuła zaczyna się zazębiać i zaczynasz rozumieć wszystkie następujące po sobie wydarzenia. To jest fajne. Dlatego też ta gra jest krótka. Jeżeli trwałaby ona, nie wiem, 4 godziny, to kończyć ją ileś tam razy byłoby bardzo ciężko. Zwłaszcza, że pomimo, że te wydarzenia obserwujemy z perspektywy różnej osoby, są pewne wydarzenia, nazwijmy je sobie węzłami, do których te wszystkie wydarzenia zawsze się sprowadzają. I zawsze nastąpi jedna pewna cutscenka, która zamyka daną część gry i która otwiera nowy rozdział. I te elementy, te węzły, one są niezmienne, tak? Zawsze one będą się zdarzały. Ponownie jest z samą grą. Są pewne wydarzenia, których nie można uniknąć. Na przykład to, że Max idzie do więzienia, bo jest aresztowany. I to się dzieje zawsze, tak? W zależności od tego, jak się akcja potoczy, możemy sobie wybrać. To jest też fajna scena właśnie w tym więzieniu, kiedy możemy przejść w głowę policjanta. Policjant wychodzi przed komisariat i widzi kuriera, który zatrzymał się samochodem. Za kurierem zaczyna trąbić jakiś gościu chyba z jakiejś firmy czyszczącej, a za nim jeszcze jakiś koleś. I to są totalnie 3 randomowe osoby,
które występują dokładnie tylko w tej scenie i masz możliwość wejścia w umysł każdej z tych trzech postaci. One zaczynają jechać, widzisz jak jedzie przez miasto z jej oczu i spotykają którąś z postaci, która jest kluczowa dla fabuły i potem ponownie te wszystkie historie łączą się do kolejnego węzła i zaczyna się kolejna historia. Myślę, że realizacja takiego przedsięwzięcia to był koszmar logistyczny, żeby coś takiego ogarnąć, ale wyszło to całkiem nieźle. Muszę przyznać, że Psychic Detective jest jedyną tego typu grą i chyba najbliżej jej do takiej typowego interaktywnego filmu, jaki widziałem. No ale wspomniałem, że możesz nic nie robić. Tak, bo tak jak mówię, film będzie się toczył niezależnie, czy dokonasz jakiegoś wyboru, czy nie. Film będzie się toczył swoim tempem, prowadząc do jednego z 16 chyba, albo z 10 zakończeń, bo tych zakończeń jest tam naprawdę dużo, w zależności od tego, jakie czynności podejmiemy wcześniej. I byłoby to spoko. Niestety gra posiada pewne problemy. Przede wszystkim większość filmików w tytule, dobra, muszę kamerę doładować. Większość filmików w grze jest w bardzo maleńkim okienku, nie wiem, 1/6, 1/4 ekranu. Z tego względu, że to były czasy, kiedy nie było jeszcze DivXów i gry korzystały z własnej metody kompresji. Te poziome linie, które widzicie na ekranie, to tak zwany przeplot, ponieważ aby zmniejszyć wielkość pliku o połowę, wykonywano taki manewr, to już mówiłem wielokrotnie, wyświetlania filmu co drugą linię. Jedna linia filmu, jedna linia czarna. Jedna linia filmu, jedna linia czarna. Z daleka oczywiście tego nie było widać, choć obraz był troszkę ciemniejszy niż normalnie, ale z bliska te linie były widoczne i tak było w wielu grach korzystano z tej metody kompresji, szczególnie w grach właśnie typu Interactive Movie zawsze ten przeplot był dostępny, znaczy zawsze ten przeplot był wykorzystywany, ponieważ tak jak mówię, no zmniejszało to o połowę i tak duże filmy, duże pliki wielkościowo filmów. Oczywiście one nawet nie były wyświetlane w 25 klatkach, żeby jeszcze zejść z wielkości plików. Zazwyczaj, tak jak tutaj w Psychic Detective, filmy były wyświetlane z prędkością 15 klatek. I to widać, tak? To widać. Także tak to wtedy działało. No ale dzięki temu gra jest na 3 płytach, a nie na 6 czy na 8, bo wiadomo, im większa jakość tych filmików, no to więcej płyt trzeba było dorzucać. I dodatkowo warto jeszcze wspomnieć, że to są jeszcze czasy, kiedy gra nie instalowała się cała na dysku, tylko instalował się niewielki fragmencik, parę mega, no i musieliśmy żonglować płytami, tak jak kiedyś na Amidze żonglowało się dyskietkami, w Psychic Detective żonglowało się płytami. No jeżeli tych płyt by było 8, no to żonglowanie było dosyć intensywne, natomiast tutaj no, występuje ono 3-4 razy w ciągu gry, ale jest niestety niezbędne. No to tak jak powiedziałem, pierwszy problem to jest właśnie to, że są te okienka, filmiki w niewielkim okienku. Drugim według mnie problemem to brak napisów, przez co gra dla statystycznego gracza, który nie zna perfekcyjnie angielskiego, będzie dosyć trudna do zrozumienia. Dialogi nie są nagrane jakoś rewelacyjnie, często są przytłumione, często ciężko zrozumieć, o czym oni gadają. No i ostatni problem to zdecydowanie gra aktorska. Oczywiście aktorzy w Psychic Detective grają lepiej niż w polskich filmach i serialach, no ale nie jest to najwyższa półka, od razu powiem i widać, że jest taka pewna teatralność w emocjach. No i powiedzmy sobie szczerze, no budżet tej gry, znaczy jako filmu interaktywnego nie był duży, tak? Tu nie zobaczycie jakichś niesamowitych scen, bo to też warto zwrócić uwagę, że ta gra nie jest ani jakimś specjalnym horrorem, można powiedzieć, że taką grą bardziej sensacyjną, z niewielkimi elementami nadprzyrodzonymi, ale to tego jest naprawdę niewiele i głównie to myślę, że tą grę można określić jako taki bardziej thriller sensacyjny, może tak. Są niektóre elementy, które śmieszą w grze, ale to oczywiście podejrzewam, że bardzo trudno było nagrać cokolwiek powiedzmy profesjonalnego, nie mając do dyspozycji powiedzmy jakichś profesjonalnych aktorów. Nie wiem, nie widziałem żadnego z tych aktorów gdziekolwiek, także ciężko mi powiedzieć. Zresztą na pudełku nikt się nie chwali, że gra to jakiś znany aktor, więc zakładam,
że nie występuje. What happened? Natomiast, tak jak powiedziałem, sama gra trwa około 30 minut, trzeba tą grę skończyć wielokrotnie. Warto zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od dzisiejszych gier, gdzie działa to na tej zasadzie, że mamy jakieś rozwidlenie akcji, które prowadzi na dwa różne tory narracyjno-fabularne, no i one potem albo prowadzą do jednego zakończenia, albo mają dwa różne zakończenia. W Psychic Detective jest to bardziej rozbudowane, ponieważ mamy jeden wybór, który rozwęża się na przykład nie na 2, może to być nawet na 8 różnych ścieżek i potem idziemy tym daną ścieżką i potem ta jedna ścieżka jeszcze może się rozczapierzyć na 4-5 i ta kolejna jeszcze na 2, z tym, że wszystkie one potem prowadzą do kulminacyjnego momentu, do tego co powiedziałem, węzłów, ale tych ścieżek jest naprawdę dużo i ciężko jest zagrać 2 razy w tą samą grę. Ciężko jest 2 razy, oczywiście któreś wydarzenia będą się powtarzać, ale ciężko jest, żeby była identyczna ta gra. Faktycznie ilość przeróżnych rozwidleń fabularnych jest tutaj dosyć duża. Ok, zobaczmy co jest w pudełku. Pudełko mam jeszcze nie odpakowane, ponieważ mam wersję jedną w Big Boxie jeszcze nie rozpakowaną. No i ją rozpakuję, no już tam. Zobaczymy, sam jestem ciekawy co jest w środku. Nie mam żadnego tutaj przyrządu, żeby to jakoś rozerwać. Zaraz, muszę coś tu znaleźć. Poczekajcie chwilę. Nie przygotowałem mojego ultra mega drogiego sprzętu do rozpakowywania gier. No nie wierzę jak to zapakowali, no nie wierzę po prostu. Jakby to było jakieś w ogóle mega ultra cenne dzieło. Bardzo mocna folia. A kurna, no nie wierzę. Dobra, już. Ok, udało się. Rozpakujemy. Niestety pudełko przeleżało u mnie w szafie gros czasu i niestety już lekko tutaj wklęsło się, prawdopodobnie w czymś przywaliłem albo coś. Ciężko rzec co tu się z tym stało. Czekajcie, zobaczmy czy się dało jakieś pudełko wyprostować. Nie bardzo. W środku dostajemy skromnie i bardzo muszę przyznać bidnie. Dostajemy flyer, czyli też reklamę muzyki z Psychic Detective. Dostajemy kartę oczywiście rejestracyjną, jej by się zdziwiło. Dostajemy instrukcję, która wygląda jakby była wydrukowana na ksero i muszę przyznać, że dosyć słabo i mamy tu tylko informacje na temat instalacji. I dostajemy oczywiście płyty z grą. Czekajcie, muszę jedną rzecz zobaczyć. Płyty z grą, która nawet okładka do gry jest czarno-biała. Obydwie są czarno-białe. Bardzo licho to wygląda. No ale płyty całe szczęście w środku są już kolorowe. No i tu mamy jeszcze jakąś książeczkę. Zaraz zobaczę co tu w tej książeczce ciekawego jest. No tutaj mamy informacje na temat postaci, czyli jakieś takie rozwinięcie całej historii i całej mechaniki, tak? Opowiedzenie o całej mechaniki. No także no okej, ale muszę przyznać, że wydanie jest strasznie bidne. Takie można więc wręcz rzec, że budżetowe. I wiecie co? Chyba w obydwu jest ta sama książeczka, dodali chyba tak. Także tu faktycznie muszę przyznać, że nie postarano się za bardzo. Nawet płyty, słuchajcie, mają ten sam kolor. One się w ogóle czymś różnią? Nie wiem, takim maluteńkim napisem na dole Disk 3. Także można powiedzieć, że taka mocno budżetowe wydanie tej gry. Słuchajcie, no to na koniec oczywiście, czy warto zagrać? Powiem tak. Jeżeli się zdecydujecie, za dużo czasu nie stracicie. Będzie to dziwne doświadczenie, na pewno za pierwszym razem, kiedy będziecie czuć się całkowicie zagubieni i będziecie się pytać, ale o co właściwie chodzi? Gdy zaczniecie drugi raz grać, trzeci, zaczniecie jakby ogarniać całą tą fabułę i tą przedziwną mechanikę. Jednakże dzisiaj tego typu gry nie mają absolutnie żadnego już sensu. To już jest relikt przeszłości. Jeżeli jesteś ciekawy gry,
która jest stworzona w sposób, w jaki nigdy jeszcze zapewne nie miałeś szansy w grę zagrać i pewnie nigdy już nie będziesz miał szansy zagrać, no to warto spróbować, bo jest to dosyć unikalne, interaktywne doświadczenie. Natomiast gra nie zaoferuje Ci nic, co byś, nie wiem, co by jakoś Cię zachłysnęło, tak? Nie ma tu epickich scen, głównie cała gra polega na rozmowach i na tym to się toczy. Nie za wiele tu akcji, ale oczywiście nadrabia to tą fajną mechaniką i fajnym pomysłem. Szkoda, że tak jak mówiłem, ma się wrażenie, że ta gra to taka troszkę budżetówka. Ale jeżeli się przymknie na to oko, no to myślę, że ta mechanika jest na tyle ciekawa i na tyle interesująca, że ktoś w 95 roku próbował coś takiego zrobić. W 90, nie 5, tylko 96. 95, dobrze. W 95 roku próbował coś takiego zrobić, co było w tamtym czasie zupełnie, całkowicie niesamowicie nowe. I dzisiaj nawet te gry, wszystkie Telltale Games czy Life is Strange nie oferują aż takiej możliwości oglądania akcji z różnych perspektyw. Także to jest dosyć ciekawe doświadczenie. Ale tak jak mówię, nie nastawiaj się na coś ekstra, mega, super dziwacznego czy też unikalnego, bo no tak nie będzie, tak? Gra za trzecim razem, czwartym już zaczyna nużyć, kiedy oglądasz te same sceny, no i musisz to obejrzeć, tak? I dopiero w którymś momencie, kiedy możesz przeskakiwać na głowę w inne umysły, wtedy ta gra się troszkę zmienia. Także dosyć ciekawy tytuł, jeden z najdziwniejszych tytułów, jaki pojawił się w tej serii, myślę, Psychic Detective od Electronic Arts. Okej, to tyle. Pozdrawiam Was, Energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.